jest i znany już Wam dobrze młodzieniec, którym dzisiaj wyruszam oglądać zakamarki od Mława. Dzień dobry młodzieńcze w ten sobotni poranek. Pierwotnie w tym miejscu stała kaplica Dobrego Łotra, pod wezwaniem Dobrego Łotra, a w połowie XVIII wieku wybudowano tą obecnie tutaj stojącą Świętego Krzyża bądź Świętokrzyską. Tutaj te dwie nazwy obowiązują. Ona została wybudowana w 1749 roku przez miejscowego budowniczego Johanna Ziegla. I taka ciekawostka, 8000 cegieł na wzniesienie tej kaplicy podarował sam biskup wrocławski Filip Gotthard-Szafgotz. Okej, czyli kapliczka jest jeszcze przed koleją w Podmławie, tak? Jeszcze tak, zdecydowanie. Dobra. Ponad 100 lat. Dobra, 100 lat wcześniej. Okej, ale ta droga to już chyba tak... Ona była wcześniej też? Bo tam chyba nic... Tam było coś? To znaczy cała ta część, przynajmniej ulicy Krakowskiej tutaj od kaplicy, to jest koniec XIX wieku. No, czyli już też później zdecydowanie. Tak. Dobra, tam się udamy właśnie tą dróżką. Z jednej strony historia od Machał, z drugiej strony teraźniejszość od Muchów. I tu mam jeszcze 1893, data powstania budynku. A teraz udamy się do tajemniczego tunelu. Zobaczymy, czy lepiej, czy gorzej niż rok temu. Zacieki na ścianie wyglądają podobnie. Dzisiaj rano oglądałem stary filmik. I nie, może pójdziemy w lewo, tam po prawej ludzie chyba są. Daszek ładny i lokomotywa parkująca przy peronie. Ale mówisz, że już 2 tygodnie co najmniej tu stoi. Teraz opowieść z życia wzięta. Tam jest peron pierwszy, tu jest, gdzie stoimy, peron drugi. Okazuje się, że w mojej mam jeszcze peron trzeci, który jest tym tutaj pagórkiem trawiastym. I tam jest tor 5 bodajże. Tak, 5 chyba, nie? No i Adam właśnie ostatnio jechał do Krakowa i z tamtego pagórka wchodził do pociągu na torze 5. Więc jak wypadał śnieg, deszcz, wyjął wiatr, to stoisz w tym błocie, tam w tych chwastach i wchodzisz do pociągu. Z tej wiaty nie będzie dane skorzystać komuś, kto jedzie do Krakowa. Dworzec kolejowy w Obuchowie był popularną destynacją dla podróżnych tutaj pod koniec XIX i na początku XX wieku. To też dosyć często prezentowany był przez miejscowych wydawców pocztówek na różnego rodzaju pocztówkach. W gruncie rzeczy taką serię pocztówek dotyczącą samego dworca wydał swego czasu na początku XX wieku August Grosser, który prowadził w Obuchowie papiernię i księgarnię. I to jest jedna pocztówka z tej serii właśnie, ukazująca widok dworca od strony zabytkowej wiaty, od strony peronu. No, tak jak teraz stoimy. Dokładnie. No, budynek ten sam. Wygląda tak samo. Budynek wzniesiony w czwartej ćwierci XIX wieku lub też inne źródła podają dokładną datę 1874, a ta data ma związek z powstaniem pierwszej linii właśnie tutaj w Obuchowie z Nysy do Kamieńca Ząbkowickiego przez Otwórów. Także najprawdopodobniej sam dworzec mógł istnieć już przed rokiem 1874. Typowy budynek wzniesiony z czerwonej cegły, z tak zwanym ryzalitem. Ryzalit to jest ta część wysunięta, z tym daszkiem. To jest ryzalit. Pokaż palcem tu na kadrze. Także, tak jak wspomniałem, budynek wzniesiony z ryzalitem, a ryzalit to jest ta część tutaj wydzielona z daszkiem. Taki trójkąt, tak? Dokładnie tak. A, to jest ryzalit, To jest- dobra. to jest- Te dwie skrzydła łączy. Tak.
Także w kilku miejscowościach, jeśli chodzi o rozwiązania architektoniczne, dworce budowane były praktycznie w taki sam sposób. Bliźniaczy budynek do tego, który mamy tutaj, znajduje się w Pączkowie między innymi. No. Okej, jesteśmy z drugiej strony. Kolejne ujęcie pocztówkowe, ale tutaj już niestety rzadziej ukazywane, to jest właśnie pocztówka również z peronu drugiego. Tutaj mamy Aha. piękny widok dworca i w pełni wiatę. Także to jest jedyna pocztówka ukazująca w całości zabytkową wiatę przy peronie drugim. No, wiatę udało się ładnie odtworzyć, ładnie zachować, zakonserwować. No i faktycznie wiata wygląda grzywcem wzięta z tej pocztówki. Budynek w sumie też, ale już trochę taki podniszczony jest. No, Także to mamy ujęcie z 1903 roku dokładnie. 1903, okej, fajnie. Tu jeszcze Adrian ujęcia ze swojej kolekcji wyciągnął. Także to najstarsza pocztówka, początek XX wieku. No i tylko na tej jednej pocztówce mamy aż 2 ujęcia dworca. Czyli widok z tego miejsca praktycznie, Tak, tak jak w którym, teraz stoimy w którym znowu. jesteśmy. Nieco może trochę bliżej wiaty i kolejne ujęcie już od strony podjazdu w stronę dworca. Tak, od strony ulicy, no mieliśmy kilka ujęć wcześniej. I ta pocztówka została wydana już nie przez miejscowe wydawnictwo, a przez wydawnictwo z Wrocławia. No. Kolejny rarytas tutaj. I tutaj mamy już wydawnictwo, pocztówka wydana przez miejscowego wydawcę Karla Sperlinga, lata 20. No i mamy praktycznie identyczne ujęcie, jak widzimy dworzec właśnie. No i tu ciekawostka oddzielona siatką. Tak. Perony i tory. Linie były oddzielone A faktycznie. teraz tego nie ma, jest to taki symboliczny płotek stalowy. Wcześniej chyba też tego nie było, tego oddzielenia. No i tutaj zamek też przy okazji widzimy. O, i jeszcze teraz takie ujęcie. Znowu August Grosser. Najrzadziej ukazywany widok dworca od strony ulicy Kolejowej. Tu widzimy jeszcze ładnie brukowaną jezdnię ulicy Kolejowej. To są lata 30. i to jest pocztówka z tej serii 3 pocztówek wydanych przez Augusta Grossera. Faktycznie ludzie jeździli takimi śmiesznymi samochodami. O, mam muchę na walcu. Co tu się dzieje? Nieźle. No trochę kostki zostało jeszcze. Tak, jeszcze zostało. Tu jeszcze od strony peronu mamy 3 kłódki, łańcuch. A i tutaj mamy takie te szybki, tu udało mi się trochę odkurzyć. I być może coś widać, być może nic nie widać, ale w środku jest tam ten plafon, czyli to omawialiśmy, jeden plafon otmuchowski w filmiku z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, jest ze spaceru. Tam może go widać, a Adrianowi kiedyś udało się luknąć ze środka i tak to wygląda. Że pięknie zachowany plafon na suficie. Tak, cała masa detali i no generalnie może kiedyś ten dworzec odzyska swoją dawną wspaniałość. No i to jest plafon dawnej poczekalni, także tutaj za tymi drzwiami była poczekalnia dla podróżnych. No. Najprawdopodobniej tutaj za tym ogrodzeniem znajdowały się w latach 40. baraki obozu pracy, Polenlager. Tutaj były właśnie najprawdopodobniej zlokalizowane te baraki, a po drugiej stronie, w tym budynku przy ulicy Warszawskiej, tu był główny budynek tego obozu pracy. No. I tu jest monument upamiętniający ten obóz, tak? Tak, to miejsce niegdyś nie było tak zarośnięte, jak ma to miejsce właśnie dzisiaj, a ten pomnik powstał dla uczczenia tego, że istniał tutaj ten obóz Polenlager. I w latach 70. najprawdopodobniej został postawiony. Aha, tak, bo to są dwa oraz, czyli rodziny ofiar terroru i oraz Polenlager w Odmowie. No. Taka ciekawostka ukryta no, trochę tak na uboczu. A teraz dla mnie coś nowego. Generalnie tutaj jest dworzec, tutaj tory, tam jest ścieżka na sandacz, a my spróbujemy pójść tą ścieżką równoległą do torów, po drugiej stronie względem dworca i zobaczymy, co będzie na końcu. Jesteśmy. Tu budynek wieży ciśnie, nie mniejsza niż ta w parku, ale jednak jest. Podeszliśmy parę kroków i
Nie ma bramy wejściowej, możemy zerknąć. Co tu się dzieje? Tutaj dziura. No tutaj zdecydowanie nie polecam nikomu spalać w nocy. Dużo prętów, rur, zbrojeń. Generalnie można sobie zrobić krzywdę. Kawałek rury. Rura. I wejście na górę. I no... Zabezpieczone to nie jest. Może na górze jest zaspawana klapa. Ale na pewno drabinka nie jest w żaden sposób zaspawana, zablokowana. Co ciekawe, ja zawsze myślałem, że wieże ciśnień są wypełnione w środku, ale z tego co widzę, to chyba tylko ten górny zbiornik się liczył, tam gdzie jest taki obły na zewnątrz, a reszta to po prostu jest takie podtrzymywanie tego zbiornika. O, jaki graffiti na ścianie. Tam chyba jest Tupak po lewej, a tych dwóch po prawej to nie wiem kto to. Masz jakąś ciekawostkę, Adrian? Tutaj niestety nie. O wieży ciśnie. No to wieża ciśnie na razie zostanie tajemnicą. Ale jak mówisz, że wybierasz się cały czas do kolejnych archiwów, to może coś natrafisz. Pewnie też były tory. Jakieś perony towarowe pewnie i pewnie też podjeżdżali do wieży ciśnień. Tam był taki rękaw wystawiony do ładowania wody, do nalewania wody. Dobra, spróbujemy się jeszcze dronem przelecieć. Okej, to wycieczkę dzisiaj chyba kończymy, bo już wyczerpaliśmy pomysły, ale Adam ma jeszcze tutaj na zakończenie jakieś... Jeśli chodzi o historię w ogóle związaną z koleją w Odmuchowie, to rozpoczyna się ona w 1874. Wówczas powstała pierwsza linia z Nysy przez Otmuchów do Kamieńca Ząbkowickiego, a kolejną linię w tym miejscu otwarto w 1893 roku i była to linia z Otmuchowa z przystankiem przy cukrowni. Wówczas to powstał most kolejowy i dalej do Dziewiętlic, a z Dziewiętlic można było dalej dostać się do obecnych Bernartic. To była ta druga linia, a trzecia powstała dopiero w 1910. Biedronka po tobie chodzi po Odmuchowie. Gdzie to jest? O, tu. I to była linia z Odmuchowa do Przeworna, a jedyną dzisiaj, taka ciekawostka, jedyną dzisiaj pozostałością po tej linii, która powstała... Ci do szyję wejdzie. Proszę, ja już. To... Mamy tutaj... Odleciała, no. Że jedyną pozostałością po tej linii powstałej w 1910 roku jest wiadukt kamienny w Maciejowicach. Bo przez Maciejowice właśnie biegła też ta linia kolejowa. I tu mam takie ciekawostki. Złote lata kolei w Odmuchowie. Dokładnie tak. Ta linia do Przeworna została zamknięta w 1977 roku dla ruchu pasażerskiego, a w 1987 dla ruchu towarowego, a w 1993 roku rozebrano całą linię praktycznie. No i to samo miało miejsce, jeśli chodzi o tą linię do Dziewiętlic, przez cukrownię też w latach 70. ją zamknięto. No. No i obecnie, że tak powiem, Otmuchowski dworzec przeżywa, w cudzysłowie mówiąc, mały renesans. Odtworzono pięknie wiatę zabytkową, no i mamy przywrócony ruch pasażerski na linii, na trasie magistrali podsudeckiej. No, dość skromny, ale... Ale jest. jest. Dobra, to na dzisiaj było chyba na tyle, także dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Dzięki, Adrian. Dzięki piękne. I do zobaczenia już w moim kolejnym daily vlogu, a jeszcze Adriana pewnie jakoś nieraz mi się uda wyrywać na jakiś spacer. Do zobaczenia na spacerach z historią. To hej. Hej.